Dzisiaj pokażę Wam dwa ciekawe rozwiązania marki Imilab do domowego monitoringu. Pierwsze to kamera Imilab SC330, kamera obrotowa o rozdzielczości 5 megapikseli. Natomiast druga propozycja to bardziej rozbudowana już kamera SC330D, ponieważ oprócz obrotowej kamery o rozdzielczości 5 megapikseli mamy też dodatkowy drugi obiektyw stały, również o rozdzielczości 5 megapikseli, dzięki któremu możemy niezależnie obserwować dwa miejsca w monitorowanym pomieszczeniu. Już za chwilę pokażę Wam, jak te kamery radzą sobie z rejestrowaniem obrazu, zarówno w warunkach dziennych, jak też nocnych, jak działa tryb śledzenia osób, wykrywania osób, powiadomienia. I też pod koniec filmu, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć konfigurację takiej kamery z aplikacją mobilną, to również będziecie mieć taką możliwość. Teraz zaczynamy od kamerki SC330. Jak Wam wspomniałem, kamera ma obiektyw 5 megapikseli, czyli rozdzielczość 3K, znacznie większa szczegółowość niż przy kamerkach z rozdzielczością tutaj Full HD. Kamera ma możliwość monitorowania pomieszczenia 365 stopni w poziomie oraz 106 stopni w pionie. Kamera oczywiście zasilana jest z zewnętrznego zasilacza. Taki zasilacz znajdziecie w zestawie wraz z przewodem do tego zasilacza. I jest to przewód zakończony niestety tym starszym złączem mikro USB, już coraz rzadziej spotykany. Natomiast ponieważ mamy go w zestawie, no to nie będzie tutaj żadnego problemu z prawidłowym podłączeniem tej kamery do zasilania. Kamera wyposażona jest też w głośnik, w mikrofon. Oczywiście mamy tutaj też diody podczerwieni do nagrań nocnych. No i konstrukcja tej kamery pozwala ją postawić na tej dowolnej powierzchni. Jak widzicie, bardzo dobrze się prezentuje. Natomiast mamy też możliwość zawieszenia tej kamery na ścianie. Mamy tutaj taki specjalny adapter, kołki montażowe, więc jeżeli byście chcieli ją jednak zawiesić na ścianie, czy też do sufitu, to jest jak najbardziej taka możliwość. No i żeby nie przedłużać, to od razu sobie przejdźmy do obrazu rejestrowanego tą kamerą. I tutaj jak widzicie, świetna szczegółowość obrazu, bardzo duża rozpoznawalność. No i zobaczcie też, jak działa kwestia tego śledzenia osób, czyli jak kamera porusza się za osobą. No i teraz trudniejsze zadanie, czyli mamy tutaj nagrania w noktowizji, czyli w zupełnej ciemności. Zobaczcie, jak tutaj kamera nagrywa obraz. Jak widzicie, obraz jest bardzo jasny, bardzo czytelny. I też zwróćcie uwagę, jak tutaj wygląda kwestia śledzenia osób właśnie w tej noktowizji. Teraz przechodzimy do drugiej kamery, czyli modelu SC330D. Kamera również podobnie jak poprzedni model, wyposażona w obrotową głowicę. To jest ta kamera główna, tutaj również mamy 350 stopni w pionie, 106 stopni w poziomie. Do tego drugi obiektyw kamery w dolnym korpusie, który jest umieszczony na stałe, również kamera 5 megapikseli. Obie kamery nagrywają z rozdzielczością 3K. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy konstrukcyjne, to oprócz tej wysokości kamery tak naprawdę wszystko jest bardzo zbliżone. Budowany głośnik, mikrofon, diody IR podświetlające do nagrań nocnych na froncie. Biała konstrukcja. Kamerę również możecie postawić na półce, na jakimś stoliku i w ten sposób z niej korzystać. Lub też macie możliwość zawieszenia tej kamery na ścianie lub też suficie. Tutaj mamy nieco bardziej już rozbudowany ten system montażu, ponieważ mamy taki dedykowany uchwyt, który oprócz regulacji tutaj pod dowolnym kątem ma jeszcze możliwość tutaj przekręcania kamery 360 stopni, dzięki czemu możecie ją bardzo dokładnie i łatwo sobie gdzieś zamontować do sufitu, czy też jakiejś ściany. W zestawie oczywiście również zasilacz do tej kamery i przewód zasilający. W przypadku tego modelu jest to już klasyczne złącze USB typu C, więc nie będzie żadnego problemu, nawet jeżeli taki przewód by Wam gdzieś się zgubił, czy też uszkodził. Ok, no to nie przedłużając, znowu przechodzimy do testów praktycznych. Zobaczcie, jak ta kamera wyświetla obraz zarówno w warunkach dziennych, jak też nocnych oraz jak wygląda kwestia działania funkcji śledzenia osób.
I zaczynamy oczywiście od tych nagrań dziennych. Tutaj zauważcie ilość szczegółów, jakość obrazu. Tutaj oczywiście mamy też 3K, czyli ta jakość obrazu musi być na dobrym poziomie. Natomiast na uwagę tutaj zasługuje funkcja śledzenia osób, ponieważ wydaje mi się, że działa ona zdecydowanie szybciej niż w przypadku kamery ST330. Ta reakcja jest praktycznie błyskawiczna i ta kamera nie gubi osoby, porusza się za osobą przy każdym ruchu. No i teraz trudniejszy test, czyli w Noctovizji. Zobaczcie znowu, ile detali jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć na tym obrazie. Tutaj nieco ta ściana po lewej stronie nam tutaj zaburza obraz, ponieważ wtedy kamera nam się przyciemnia. Natomiast teraz, jak widzicie, jest pełna szczegółowość, też świetne śledzenie osób w Noctovizji. Tak więc ja osobiście byłbym za tym modelem, gdybym miał wybierać. Po podłączeniu do kamery zasilania, kamera się uruchamia, miga nam tutaj pomarańczowa dioda. Teraz bierzemy sobie nasz telefon, pobieramy sobie aplikację Imilab. Kod do pobrania tej aplikacji znajdziecie w instrukcji obsługi. No i teraz sobie klikamy dodaj urządzenie. Mamy opcję zeskanuj kod QR. Kod QR znajduje się pod kamerą. Skanujemy go. I tak naprawdę tutaj już kamera praktycznie łączy się z naszym telefonem, z naszą aplikacją. Ponieważ aplikacja wyszukała sieci 5 GHz, a kamera wspiera tylko sieci 2,4 GHz, musimy wybrać inną sieć Wi-Fi, na przykład SmartTS 2,4 GHz. I tak naprawdę po chwili kamera będzie już gotowa do użytku, będzie skonfigurowana. Czyli jak widzicie, nie wymaga tak naprawdę to żadnej wiedzy, jakiejś tej informatycznej, wiedzy technicznej, żeby taką kamerę sobie samodzielnie w domu podłączyć i uruchomić. Drugą kamerę instalujemy identycznie, czyli znowu skanujemy kod spod kamery, łączymy się z naszą siecią Wi-Fi i jak widzicie, automatycznie kamera jest instalowana w aplikacji. Znowu nie wymaga to od nas żadnej wiedzy technicznej, żadnych dodatkowych umiejętności. No i teraz zobaczcie, w aplikacji mam dwie kamery podłączone, model 330 i 330D. Jeżeli sobie teraz uruchomimy obraz z dowolnej kamery, to jak widzicie, możemy sobie tutaj go już na tym podglądzie w aplikacji zobaczyć. Oczywiście tutaj możecie sobie uruchomić obraz na pełnym ekranie. Jak widzicie, teraz widzicie mnie właśnie z tej kamerki. Możecie sobie tutaj od razu ustawić rozdzielczość, czyli SD albo właśnie ta rozdzielczość 3K lub pozostawić automat. Możemy też łatwo tutaj wyciszyć dźwięk z mikrofonu, który jest w kamerze, ponieważ jeżeli mikrofon będzie włączony, no to oczywiście będziemy słyszeli osobę po drugiej stronie kamery dzięki komunikacji dwukierunkowej, w jakie te kamery zostały wyposażone. Możemy też łatwo wyłączyć obraz kamery, jeżeli chcielibyśmy mieć chwilę prywatności. Poniżej klasycznie mikrofon, czyli możemy rozmawiać z osobą po drugiej stronie kamery. Możemy wykonać zdjęcie obrazu z kamery, które zapisze się w naszym telefonie. Możemy nagrać materiał wideo, który zapisze się też w naszym telefonie. No i mamy tutaj prosty joystick do sterowania kamerą, do obracania kamery w prawo, w lewo. Tą aplikację Wam już pokazywałem też kilkakrotnie w przypadku recenzji innych kamer marki Imilab, ale tak szybko dla przypomnienia mamy tutaj ustawienia kamery. Możemy włączyć, wyłączyć kontrolkę stanu, możemy sobie ustawić ustawienia snu, czyli godziny uśpienia kamery, ustawienia odnośnie Noctovizji. Czy ma być to inteligentny noktowizor, czyli nagrania wieczorem w kolorze, czy też pełna noktowizja, tryb czarno-biały, więc możecie sobie to wybrać. Wykrywanie automatyczne, częstotliwość wykrywania do ustawienia, wykrywanie panoramiczne, wykrywanie też w określonym obszarze. Następnie kalibracja kamery, regulacja głośności, no i tutaj więcej ustawień obrazu, na przykład odwrócenie obrazu, jeżeli byście tą kamerę zamontowali na suficie. Znak wodny na nagraniach może się Wam wyświetlać lub też nie. Mamy też tą korekcję odkształcenia obiektywu, którą też warto tutaj akurat sobie włączyć. I mamy też tryb dynamiczny WDR, który również jest dostępny. Jeżeli go włączymy, no to oczywiście powinno nam to poprawić jakość naszych nagrań. Ustawienia monitoringu domowego, czyli wydarzenia, czyli jaki interwał alertów ma być tutaj wykrywany, co ile minut, minimalnie 3 minuty, to sobie warto ustawić.
no i czas monitorowania czy 24 godziny, czy też krótki, powiadomienie o wydarzeniach i teraz czy kamera ma Wam wysyłać powiadomienia o na przykład wykryciu osób, wykryciu jakiegoś dźwięku, wykryciu ruchu. Jeżeli któryś powiadomień nie chcecie, żeby aplikacja Wam wysyłała, to możecie to sobie tutaj łatwo oznaczyć. Kamera, jak widzicie, ma też wsparcie dla sztucznej inteligencji. Tutaj możemy również sobie ustawić detekcję ruchu, wykrywanie hałasu, detekcję obecności osób. I to właśnie w tym miejscu możecie też sobie włączyć na przykład funkcję śledzenia osób, żeby kamera poruszała się za osobą, która pojawi się w danym pomieszczeniu. Czułość wykrywania od niskiej do wysokiej, dwa tak naprawdę tylko poziomy. No i tutaj mamy ustawienia pamięci. Jeżeli chcecie nagrywać na kartę microSD, to taką kartę musicie umieścić wewnątrz kamery. Tutaj w tym miejscu jest złącze na kartę microSD. Podobnie w drugiej z kamer to miejsce jest identyczne. Po zamontowaniu karty oczywiście wszystkie detekcje nagrania będą zapisywały się na karcie SD. Możecie też nagrywać je w chmurze, natomiast chmura jest płatna, więc nie każdy, myślę, będzie chciał z tego korzystać. Jeżeli jakieś wydarzenia są zarejestrowane, to mamy tutaj zakładkę wydarzenia i tutaj na tej zakładce, na tej liście będziecie mieli wszystkie te zdarzenia od razu wyszczególnione. Będziecie mogli bardzo łatwo do nich się dostać, oczywiście jeżeli macie wykupioną tą chmurę. Jeżeli nie, no to musicie oczywiście je odszukać na karcie microSD. Na karcie microSD oczywiście kamera będzie zapisywała wszystkie zdarzenia i będziemy sobie mogli tutaj je w każdej chwili przeglądać. Jak widzicie, kolejne powiadomienie, zobaczmy co tutaj nam zarejestrowało i znowu tutaj zakresowało moją osobę przed kamerą. Tak więc to są takie najważniejsze informacje odnośnie tej kamery. Teraz przejdźmy sobie do kamery SC330. W tej kamerze oczywiście wszystkie ustawienia będą bardzo zbliżone, natomiast teraz jak widzicie mamy tutaj podwójny ekran, czyli widzimy obraz z górnej jak i z dolnej kamery, dzięki czemu możemy na przykład jednocześnie monitorować dwie części pomieszczenia, czyli gdy na przykład kamera obrotowa obróci się w prawo, to my cały czas tutaj mamy obraz z tej głównej kamery na wprost i możemy sobie go obserwować. Również jeżeli chodzi o tutaj ustawienia, to możemy sobie wyświetlić obraz z górnej kamery na pełnym ekranie. Dolna kamera będzie tutaj w podglądzie, takiej miniaturce. Możemy klikając zmienić kolejność, czyli widzimy teraz obraz z dolnej kamery na pełnym ekranie, a w miniaturce obraz z kamery obrotowej. Tak więc jak widzicie, bardzo wygodnie to zostało rozwiązane. Obracanie kamerą, oczywiście tą tylko górną, góra, dół, sterowanie za pomocą joysticka. Tryb auto, czyli znowu rozdzielczości auto 480p i 3K, więc tutaj zostawiamy to 3K. Również stąd możecie wyciszyć kamerę, zrobić zdjęcie, nagrać film, który będzie zapisany w kamerze. Z dolnej kamery jest to identycznie, również wybór rozdzielczości, również 3K do wyboru. Również możemy zapisywać nagrania, robić zdjęcia na telefonie. Możemy też wyciszyć mikrofon w kamerze, czy też głośnik. I tutaj niżej mamy też ten joystick do sterowania górną kamerą. Klikając z niego oczywiście ta kamera nam się wyświetla jako główna na naszym ekranie. Jeżeli chodzi o pozostałe ustawienia, to tak naprawdę jest to dokładnie tak samo jak w przypadku tej mniejszej kamery. Dodatkowo dochodzi tylko ta dolna kamera, tak więc tutaj jak widzicie jakichś tutaj dużych różnic nie widzę. Ustawienia monitorowania domowego tutaj Wam już pokazywałem. Czułość, regulacja, wykrywanie ruchu, hałasów, wykrywanie płaczu dziecka. To jest dodatkowa funkcja, której nie było w kamerze SC330, czyli możecie świetnie wykorzystywać tą kamerę na przykład jako nianię elektroniczną do monitorowania dzieci. Jest też funkcja wykrywania zwierząt, też funkcja, której nie było dotychczas. No i tutaj mamy detekcję obecności osób. Jak widzicie, mamy to śledzenie osób, które również tutaj sobie włączymy. Obszar prywatności, czyli możemy sobie zaznaczyć miejsce, gdzie nie chcemy, żeby kamera wykrywała ruch. I tak naprawdę to jest chyba wszystko, co możemy sobie tutaj zaobserwować w tej aplikacji. Ok, to będzie było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą recenzję kamer Imilab SC330 i 330D. Jak widzieliście, obie kamery świetnie wykonane, mają też bardzo dobrą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Mają funkcję komunikacji dwukierunkowej, nagrywanie na kartach SD lub też w chmurze, bardzo dobrą aplikację mobilną.
Gdybym teraz stał przed wyborem jednej z tych dwóch kamer, to raczej wskazałbym na model SC330D i to nie tylko ze względu na ten drugi obiektyw, który bardzo przydaje się przy monitorowaniu tak naprawdę każdego pomieszczenia, ale też ze względu na, wydaje mi się, lepsze śledzenie osób, które w tym modelu działa szybciej i tak naprawdę bezbłędnie. Jeżeli któraś z kamer Wam się spodobała, to oczywiście linki zamieszczam Wam bezpośrednio pod filmem. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla Was przydatny, to oczywiście proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które jak zwykle znajdziecie na kanale Smart Test. Cześć!